Elektryka prąd nie tyka, ale wszystkich dotyka polityka. Tą mądrością rodem z baru na Tatooine rozpoczynamy 12 odcinek podcastu o Gwiezdnych Wojnach. Wystąpi w nim dwóch specjalistów, Jedajka Z kim? i pszczelarz starszy Dzień dobry. oraz jeden amator, czyli skromny, acz wciąż zły ojciec. Dawno temu w odległej galaktyce, a konkretnie 1 września 2023 roku, swą premierę miał odcinek na dywaniku złego ojca, w którym zagościł Jedajka. Jeszcze w tym samym miesiącu udało się nagrać i opublikować pierwszy odcinek podcastu Jedajka i pszczelarz starszy, w którym na tapet trafiło Mroczne Widmo. Od tego czasu wiele zmieniło się w naszym uniwersum. Duetowi udało się m.in. omówić 9 kanonicznych filmów sagi Star Wars plus bardzo specjalną produkcję telewizyjną, czy zmierzyć się w karcianej batalii ze świata Gwiezdnych Wojen. Niedawno, podczas Wrocławskich Dni Fantastyki, Jedajka wygłosił prelekcję Polityka w moich Gwiezdnych Wojnach, czyli o nawiązaniach w odległej galaktyce. I to właśnie ona będzie głównym tematem dzisiejszej audycji, choć nie zabraknie pytań o akolitę. Witajcie, rozpoczynamy i dziś nietypowo jako pierwsze pytanie zada pszczelarz starszy. Tutaj bardziej pytanie od taty, ale co się zmieniło przez ten rok? Przez ten rok się bardzo dużo zmieniło. No, powychodziły seriale gwiezdnowojenne, to ich chyba ze wszystkich, które obecnie wyszły, no to farszywa zgraja jednak ta animacja dała o sobie dużo znać. Ludzie ją bardzo docenili i pokochali, bo z animacjami gwiezdnowojennymi jest tak, że ludzie na początku narzekają na jakość, co jest słuszne. I serial z każdym kolejnym sezonem nabiera trochę więcej takiej miłości od fanów i więcej serca jest włożone przez właśnie twórców. Książkowo się rozrosło trochę. Teraz jesteśmy w książkach w angielskich tłumaczeniach. Jesteśmy przy trzeciej fazie Wielkiej Republiki. Ja się zatrzymałem przy pierwszej, więc nie czuję się jakoś w roli eksperta i nie mogę się jednak postawić. Wiem, że się już trzecia faza zbliża powoli do końca, tam jeszcze rok, pół zostało. Na całe szczęście zbliżamy się już do końca do komiksowych Gwiezdnych Wojen, gdzie było uzupełnienie luki pomiędzy Imperium Kontratakuje a Powrotem Jedi i w tym miesiącu, we wrześniu, wychodzi ostatni numer właśnie głównej serii Star Wars i Dartha Vadera i idziemy dalej. Idziemy teraz właśnie do czasu Bitwy o Jakku. I w czerwcu wyszedł pewien serial, który powiedzmy był bardzo specyficzny pod wieloma względami i nie mówię tylko o poziomie jakości i w ogóle o jakości tego serialu, o tyle też co się wydarzyło wokół tego serialu i no, że oglądalność była bardzo zła. Dobrze, bo tak pszczelarz, że ja chciałem spytać, to właśnie tak naprawdę tutaj obaj chcieliśmy spytać o coś innego, bo o ile ty odpowiesz teraz na to pytanie pszczelarza, to ja chciałem spytać, co zmieniło się u ciebie w tym czasie, nie tylko w samym świecie Gwiezdnych Wojen, no ale ty teraz, kurczę, tu się udzielasz wszędzie podcasty, wykłady. No właśnie jestem wdzięczny, bo to właśnie od waszego zaproszenia się wszystko zaczęło. Dostałem wiatru w żagle. Tu pozdrawiam też właśnie Sewa i Pory Imperatora, którzy też mnie pozapraszali i pchnęli trochę do przodu i właśnie brałem swoją tak jakby no dziewiczą prelekcję miałem w Dniach Fantastyki we Wrocławiu. Spotkałem tam właśnie też ludzi ze stronki. Okazało się, że była jedna też z fanek, która specjalnie przejechała pół Polski, żeby dotrzeć i żeby mnie wysłuchać, co zrobiło mi się głupio, ale się potem dowiedziałem, że to jest normalne, że ludzie przyjeżdżają z różnych końc kraju, żeby właśnie spotkać kogoś tam, prelegenta czy coś. Więc no, trochę się głupio poczułem, ale trochę nie, ale wiem już, że będę miał kolejne plany konwentowe. Nie wiem gdzie, nie wiem kiedy, ale na pewno w przyszłym roku jestem w stanie pojawić się na dniach kolejnych fantastyki we Wrocławiu. To mogę obiecać. Czy w roli właśnie prelegenta, czy nie, to i tak się pojawią, bo byli bardzo spoko ludzie. No i czy w kolejne konwenty, no to zobaczymy. Wiem tyle, że no, udało mi się wyjść trochę z tej internetowej bańki fandomowej i poznać tak ludzi no, w prawdziwym życiu. Okazuje się, że istnieją też słuchacze, bo się przyznali, że słuchają naszych podcastów, więc tacy ludzie istnieją. To nie, że wypisują boty w internecie, tylko tak podają rękę i słuchają. Co się jestem bardzo wdzięczny z tego powodu. No cóż, no, większe plany są na pewno na przyszły rok. To
cały ten rok współpracy właśnie, zaczynając od naszego nagrywania, no trochę pchnął mnie do przodu i mam większą pewność siebie co do właśnie szerzenia dobrej nowiny w Gwiezdnych Wojnach. Czy coś lubimy, czy nie? Wiem, że przynajmniej jest kulturalna dyskusja i nie ma obrzucania się, nie powiem czy. A tak, bo zawsze słyszałem ciągle, że Akolita się źle sprzedała i przy okazji miała ogromny budżet, więc nie opłaca jej robić. To jaki ona miała wysoki budżet? A 200 milionów, ale 250 czy 280 milionów. Tylko, że to nie jest jedyny serial, który na to cierpi, bo jest jeszcze drugi serial. Znaczy są trzy seriale, które do najmniej zarabia, znaczy z najgorszą oglądalnością to jest tak, Akolita, na pierwszym miejscu najgorzej, potem jest Andor i O, potem jest Ahsoka. Tak, Andor jest drugim najgorzej serialem według tego rankingu Nielsen. Jest drugim najgorzej oglądanym serialem. to zaskakujące. Bardzo się Znaczy zdziwiłem. się, to nie jest zaskakujące, bo wychodzimy właśnie z tej bańki internetowej. Trzecie jest Ahsoka i zaraz też do tego wrócimy. No, tylko że Andor miał z góry ustalone 2 sezony, więc ten budżet trochę nie bolał i Lucasfilmowi zależało na docenieniu przez krytyków. I jednak te nominacje do Emmy za ten odcinek One Out, w ogóle za to, że ludzie tak bardziej doceniali i zaczęli oglądać Andora, ludzie, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z Gwiezdnymi Wojnami, i to zadziałało. I to działała dla Andora, bo na przykład gdyby Andor funkcjonował, no bo też ma duży budżet, jakby miał mieć kolejne sezony, jestem w 100% pewien, żeby skasowali. Gdyby nie to, że właśnie nagrywali już drugi sezon, to byłby skasowany. No i trzeci serial, który też ledwo no, nie ma zaskakującej oglądalności, no to jest Ahsoka. I to też jest zderzenie ze ścianą internetowego fandomu, internetowej bańki, bo ludzie myśleli, że wszyscy dosłownie znają animację, wszyscy oglądają Wojny Klonów, wszyscy oglądają Rebeliantów. I tutaj pytanie ze 100 punktów, który odcinek Ahsoki wykręcił najwyższą oglądalność? Ten z Anakinem, bo się Te, Anakin pojawił. ten z Anakinem, bo się Anakin pojawił. Nie No Fraun, tak. nie jakieś postacie właśnie z animacji. Anakin się pojawił. Pojawił się Hayden. I to zadziałało. Potem tak, pojawił się Fran, to oglądalność troszeczkę spadła, ale też się utrzymywała jakoś. No tylko właśnie odcinek z Anakinem wykręcił to właśnie z wysoką oglądalność. I tylko to uratowało tak też częściowo Sokę. Drugi sezon jest w trakcie tworzenia. No jeszcze nie będzie nakręcany, ale wiem, że Filoni pracuje nad scenariuszem tylko na razie teraz siedzi przy Mandalorianie i Grogu, ale będzie pracował nad tym serialem. Ale gdyby nie to, że Ahsoka jest ulubienicą, tak jakby no córką Filoniego, to wątpię, żeby do drugiego sezonu doszło. I gdyby nie to, właśnie to ta oglądalność też taka jest niezbyt mrawa. No i nie oszukujmy się, no najlepsze oglądanie to Mandalorianin. Finał drugiego sezonu. Trzeci sezon też miał wysoką oglądalność, więc to nie chodzi o jakość produkcji. Ludzie po prostu chcą zobaczyć znane twarze. Nie oszukujmy się, że to chodzi o jakieś upolitycznienie, że to chodzi o jakąś, nie wiem, propagandę czy coś. Nie, ludzie chcą zobaczyć znane twarze i to działa wszędzie. To działa w Marvelu przy premierze Spidermana, tej trzeciej części, No Way Home, i podobno, ale tu się nie wypytam, zadziałało też przy Obcym nowym, bo Obcy Romulus. Podobno tam jest też dużo fanserwisu. Ja tylko gadałem ze sobą, więc nie czuję się uprawniony, żeby się wypowiadać w tym filmie. No ale podobno też ma dużo fanserwisu. I do kogo należy Fox? Do Disneya, więc i Obcy, i właśnie Marvel, i Gwiezdne Wojny jeżdżą na nostalgii i właśnie tym takim machaniem kluczykami, że o patrzcie, pamiętacie to, pamiętacie to. No i to działa, bo wychodzi Mandalorian i Grogu. I Lucasfilm jest chyba zbyt pewny siebie, że ludzie oglądają te seriale. Bo mam dziwne wrażenie, że premiera tego filmu będzie z powodu. Jeden z powodów będzie odrabianie pracy domowej, oglądanie tych seriali, obejrzenie Księgi Boby Fetta, bo gdyby ktoś oglądał tylko Mandalorianina, to no w drugim sezonie oddaje tego Grogu Luke'owi. I wchodzimy do trzeciego sezonu i nagle ten Grogu z Mandalorianinem jest. No a ktoś na przykład nie lubi Boby Fetta, nie chce obejrzeć, no to wychodzi, że musi obejrzeć Boba Fetta. I tak wygląda z tymi serialami, że no to będzie odrobienie pracy domowej. W sensie, no jak Boba Fetta chodzi i pojawienie się Grogu, to wystarczy 5., 6. i 7. odcinek, no ale... No to trzeba wiedzieć, nie? Nie, to jest oglądanie serialu, który na przykład cię nie interesuje.
bo wbrew pozorom to przynajmniej działo w legendach, jak były książki, komiksy, Gwiezdne Wojny nie są dla każdego, w sensie nie trzeba wszystkiego czytać, nie trzeba wszystkiego, nie trzeba w każdą grę grać Gwiezdną Wojną, bo poza kultowymi tytułami Gwiezdne Wojny mają dużo potworków jeżdżących na licencję, o których się nie wspomina z lat 80., 90., takie totalnie szmirowate gry jeżdżące na licencji. No tylko się o tym nie mówi. I no tak samo przychodzi do Gwiezdnych Wojen. No wiadomo, filmy muszą być dla każdego, no musi to odebrać dotrzeć do jak najmniejszego odbiorcy. Z serialami już trochę mniej, tylko dużo ludzi o tym zapominało. Na przykład jak ktoś nie jest fanem Wielkiej Republiki, to nie musi czytać tych książek, bo to Gwiezdne Wojny. Jak go nie interesuje, to niech nie dotyka i niech nie marnuje czasu. A czy jesteś zadowolony z tych wywiadów, które prowadzisz tam? Wykładów, no mi się ciągle myli. Znaczy się, to była pierwsza projekcja, jestem bardzo zadowolony, bo przyszło dużo ludzi. Ja się naprawdę nie spodziewałem takiego odbioru. No i tak samo tutaj przy tych rozmowach, gdy dyskutujemy o właśnie Gwiezdnych Wojnach i robimy odcinki, to są ludzie, którzy to oglądają i słuchają. Więc ja się z tego niezmiernie cieszę, że są ludzie, którzy naprawdę chcą posłuchać o Gwiezdnych Wojnach, a nie o kolejnym jojczeniu, bo no nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żebyśmy gadali o czymś, co nam nie sprawia przyjemności i nagrywali odcinki po 2-3 godziny. No nie, no to byłoby faktycznie bez To sensu, żeby swój czas własny naprawdę, no tracić. jakbyśmy na przykład, nie wiem, no nie podobał nam się jakiś konkretny serial, bo jeszcze właśnie serial nie omawiamy, nie wiem, może kiedyś będziemy omawiać, no ale na przykład, nie wiem, no komuś z was nie spodoba się Mandaloriani, no to któryś sezon, albo któryś, nie wiem, no Księga Boba albo Asoka, jeśli mielibyśmy oglądać, to czemu mielibyśmy się męczyć z tym i gadać po godzinie? Ja to tak mam spoza Gwiezdnym Wojeniem jest The Walking Dead. Ja się poddałem przy którymś tam sezonie i nie wróciłem do tego. I nie wstaję codziennie wściekły, że muszę oglądać The Walking Dead. Po prostu tego nie obejrzałem. Skończyłem już 10 lat temu i utknąłem na tamtym sezonie i po prostu tego nie ruszam. Nie widzę sensu w ogóle budzenie się codziennie i wściekanie się na Gwiezdne Wojny. Ja wiem, że to jest teraz łatwy koń do bicia, i do po prostu znęcania się totalnego nad Gwiezdnymi Wojnami. Bo tak, Gwiezdne Wojny mają problem, kreatywny problem mają ogromny, że ciągle jest to właśnie ciśnięcie na nostalgii, ciągle jest ciśnięcie na oryginalnej trylogii. Bo nie oszukujmy się, Gwiezdne Wojny to zawsze będzie tylko oryginalna trylogia takiego przeciętnego odbiorcy. To też będą X-Wingi, TIE Fightery, Luke Skywalker i Vader. I możemy walczyć z tym, ale tak nie będzie. Może dojść do przemiany pokoleniowej, bo teraz trochę się więcej o prequelach rozmawia, co na przykład 10-15 lat temu, jakby się coś powiedziało dobrego o prequelach, to doszło do ukrzyżowania fandomowego na jakimś konwencie. A to się nie dziwię, że no niektóre filmy z biegiem czasu też będą zyskiwać. I tutaj mówię na przykład czy o serialach, czy o sequelach, ale nie podoba mi się jedna rzecz, gdzie na przykład wychodzi serial jakiś dany i ludzie są obrońcami, zaczynają przepisywać historię. Bo teraz doszliśmy do jakiegoś dziwnego punktu, że ludzie nienawidzą pierwszego sezonu Mandalorianina. I zaczynają ale mówimy o internetowej bańce, bo A, to okej, bo tak też ludzie, tutaj którzy się... wychodzą z domu, nie mają takich problemów. Czy też narzekanie na Przebudzenie Mocy. No, Przebudzenie Mocy nie było jakimś oryginalnym filmem, no, ale pamiętacie fanów w 2015? No te Gwiezdne Wojny były wszędzie. Ludzie polubili ten film, bardzo polubili. Nie był zbytnio oryginalny. Miał kilka wad, no niektórzy więcej, niektórzy mniej. Ja uważam, że był spoko. No ale tym filmem się żyło. No to zanim wyszła ósemka, dziewiątka, te kolejne seriale, no to jednak fandom był wtedy bardzo zjednoczony. A czemu Akolita się tak źle przyjęła? Ja kumam te wszystkie nostalgie i tak dalej, co mi ostatnio wytłumaczyłeś, ale tak są jakieś inne powody oprócz tego? No się zignorujmy to internetowe gadanie o polityczności, o wyciąganiu jakichś wywiadów, że kto nie lubi, to jest rasistą czy coś, bo szkoda gadać. Nie, po prostu ludzi nudził ten serial. Serial nie jest też technicznie dobrze zrobiony. Trochę przynudza, ma nagle szybkie cięcia. To widać było przy pierwszych dwóch odcinkach, gdy dochodzi do końca już serialu, nasi odcinka i nagle szybkie podsumowanie i przypomnę sobie, oj, musimy skończyć odcinek i nagle do wszystkiego przeskakuje. Więc ten serial też technicznie trochę leżał. I no i poza, że nie było znanych postaci, bo to też działa, o czym już rozmawialiśmy. No to jest nowe, no. Ludzie nie lubią nowego zbytnio. I też im się nie dziwię. Ja sobie mogę gderać, że Gwiezdne Wojny potrzebują mieć oglądalności. No nie, no musimy trochę też przycisnąć na tym fanserwisie i nostalgii, ale troszeczkę, tak
ociupinkę, żeby jednak przypominać ludziom o tych Gwiezdnych Wojnach, a nie jak mamy w Asoce, mamy ujęcie tego Rexa, on się odwraca cały w zbroi i woła ją. No, to jest taki chamski fanserwis, to jest chamski fanserwis. Mimo, że bardzo lubię Rexa, to jest takie, no, takie ujęcie, pamiętacie tą postać, pamiętacie, no niestety tak jest. A Kolita no, miał też dużo problemów, no, też PR-owo się nie zgadzało, bo i to nie mówię o tym tam, o tych kłótniach czy coś, tylko że showrunnerka Leslie Helen dużo rzeczy tłumaczyła po odcinkach. Było bardzo dużo tłumaczenia serialu. Jak miałeś jakieś pytania, to ona to tłumaczyła w wywiadach. Ja rozumiem, że jest coś takiego jak wyobraźnia i w Gwiezdnowie możemy sobie dopowiadać, tylko w tych wywiadach było za dużo informacji, które powinny być właśnie w filmie, w serialu. A skoro serial tak źle się przyjął, to rozumiem, że on nie będzie się zaliczać do kanonu, ani nie będzie żadnych z tego zestawów Lego. Ja się czy Lego to wątpię, ale nie zniknie z kanału. Już za dużo, za dużo jednak zainwestowali, jest jakiś tam odbiór. Ale czy będzie kolejny merch, jak koszulki Lego w następnych latach, czy coś, to naprawdę wątpię. No nie oszukujmy się, to są czasy, gdzie jest zielona tabelka w Excelu, zarabia się, jest oglądalność, spoko. Nie ma, no to trudno kasujemy. No. Takie czasy. A pod kątem Plegiusa, tak to czy Akolita miałaby szansę łączyć się z jakąś historią Plegiusa z książki, czy nie za bardzo? Znaczy się, ja jestem, znaczy tam troszeczkę się latami doszło do zżytu, ale jestem wielkim fanem, żeby legendy zostały treściowo, w sensie w 100% treściowo legendami i żeby pobierać tylko cząstki z danych historii i je wsadzać w uniwersum, a nie przepisywać całej historii Plegisa właśnie z książek do uniwersum, no bo raz, to jest trochę nudne, bo ludzie by chcieli po prostu zobaczyć to samo tylko na ekranie i to też przychodzi do jakiegoś wielkiego wyobrażenia o Starej Republice i to, co ja się naczytałem w internecie, kim to Revan nie jest. I to jest zabawne, bo o Revanie najfajniejsze rzeczy, takie totalnie najfajniejsze, dowiadujemy się grając w Knights of the Old Republic i nie mając na to wpływu. Poza finałem. To tam finał Kotora jest bardzo dobry. No ale no, najfajniejsze rzeczy z Revanem są wtedy, gdy nam postacie coś opowiadają, albo widzimy to w komiksach, książkach, w opowieściach, w jakichś notkach do tego MMO RPG The Old Republic. To tak, ale i jak widzę, co to Revan nie powinien zrobić, jeszcze to wsadzenie Keanu Reevesa, który teraz miał 60 lat, no tutaj taka niespodzianka, Revan ma 38 lat w czasach Kotora i ja wiem, że Keanu Reeves no, ma jednak trochę energii, siły, no ale jednak wolałbym totalnego no-name'a jako Revana, żeby widzieć Revana, a nie aktora ze znaną twarzą, który gra Revana. Bo to trochę psuje imersję. I to widać przy Gwiezdnych Wojnach, jak biorą do grania wielkich aktorów. I Max von Sydow w Przebudzeniu Mocy miał chwilową rolę, no ale widzicie Maxa von Sydowa wtedy. No, to tak przykładowo. Czy jakieś Albo jeszcze? Mace Windu. I to jest lepszy przykład, bo widzimy Samuela L. Jacksona, nie Mace'a Windu. Ja ciągle jak oglądam właśnie, bo może bardzo rzadko oglądam prequele, to jednak bardziej widzę Samuela L. Jacksona niż Mace'a Windu. Spróbowałem ci wciąć pszczelarzu, ale masz jeszcze jakieś pytania, czy czekamy na ten wykład? Czekamy na wykład. Dobrze, to ja tylko powiem, że też tak byłem ciekaw historii Darta Plagueisa, ale jeszcze bardziej tu jesteśmy z pszczelarzem ciekawi twojego wykładu, więc oddajemy ci mikrofon i zamieniamy się w słuch. Znaczy to już bardzo, bardzo dużo poruszyliśmy właśnie z tego wykładu, bo to chodzi też o oglądalność, o oryginalność Gwiezdnych Wojen, bo to moim zdaniem jest większym problemem niż ta mityczna polityka, no bo jak pamiętamy, przed 2012 w Gwiezdnych Wojnach nie było w ogóle polityki. Tutaj pytanie właśnie do złego ojca, czy zły ojciec pamięta te piękne czasy, kiedy punk nie był upolityczniony? Kiedy się słuchało takich zespołów jak Rage Against the Machine albo System of a Down, tam w ogóle nie było polityki. Megadeth, Metallica czy Black Metal to w ogóle były totalnie nie poruszające religii, totalnie nie poruszające polityki zespoły.
Zresztą tutaj chyba ironicznie to mówisz. No właśnie, tak, ironicznie to. Nie, już zacząłem się zastanawiać, czy ja słyszę ironię, czy nie słyszę i mówię, no gdzie? szatanie złoty, co tutaj się dzieje? Się już zacząłem Ja zastanawiać. sobie nie wiesz. jestem w stanie wyobrazić, że ktoś słucha Rage Against the Machine i przeciw komu się buntują. No, Albo na przykład tam System of a trudno Down, bo to byłoby moje perkusji nie pokolenie. dojrzeć chociażby. Albo puszczenie Napalm Death. No, ale to już w ogóle Barney to jest inna sprawa. Tam jest bardzo dużo takiego młodzieńczego wkurzenia na właśnie te czasy Wielkiej Brytanii spowodowane polityką Thatcher, która jest przyjaciółką pewnego prezydenta, który też tu się pojawi przy prelekcji. Więc tak, no. I to jest spowodowane tym, że byliśmy młodzi i nie widzieliśmy takich rzeczy. No, ja sobie nie wyobrażam, bym miał, nie wiem, 10 lat i słuchał takiej muzyki i no, nie dziwię się, żebym nie zauważył takiego przesłania politycznego, ale teraz jakbym usiadł i na przykład zagrał w starsze gry typu Deus Ex, typu właśnie BioShock czy Metal Gear Solid, to z takich, to tak one miały politykę. W większości utworów popkultury jest polityka. I to też warto zaznaczyć, że dobra, jest różnica, bo rozumiem też narzekanie na politykę taką, że na przykład jak jest, nie wiem, na przykład forum grzybiarzy i ludzie by się tam potłukli pod postem o kurkach czy borowikach o politykę, to tak, to rozumiem narzekanie, ale Gwiezdne Wojny w samej nazwie mają wojny. To też jest w definicji jest jeden z elementów takiego prowadzenia polityki. No to mnie trochę to bawi, bo no jednak George Lucas, wychowany w Modesto, uwaga, w stanie Kalifornia, gdzie Kalifornia poglądowo jest Teksas bardzo konserwatywny, działający jako właśnie ten symbol konserwatyzmu w Stanach i mamy Kalifornię, to jest przeciwieństwem. Jak jest jakieś narzekanie o to zlewicowanie się Ameryki, to zawsze przychodzi ta Kalifornia. No i tam się wychował George Lucas. Przypomnijmy też, że czasy George'a Lucasa to jest wojna w Wietnamie. No są protesty dzieciaków, studenciaków, tym bardziej, że chodził do szkoły filmowej. No to nic dziwnego, że było ciągle narzekanie. I jego najlepszym ziomkiem, u którego miał plecy, jak nadwyrężał budżet Foxa, to był Francis Ford Coppola. No halo, ludzie! I ktoś mi mówi, że nie ma polityki. Ja się w ogóle przy kwestii czasu apokalipsy, to czy to jest antywojenny, czy prowojenny film, to tam Coppola też się miesza w definicji. No ja uważam czas apokalipsy za antywojenny film. I to też Lucasa chciał chyba wciągnąć. Skończyło się na tym, że działania George'a Lucasa były przy kolażu zdjęć gazet w Ojcu Chrzestnym, jak dochodziło do właśnie tych mordowania rodzin. Chyba przy chrzcie dziecka Michaela? Już nie jestem w stanie sobie przypomnieć, dawno nie oglądałem. Tylko był ten właśnie kolaż gazet przy zabieniu rodzin, to George Lucas to kamerował. Właśnie to specjalne ujęcie. To w ogóle też ciekawostka, to ci reżyserzy się tak dużo mieszają przy Gwiezdnych Wojnach, mają dużo wspólnego. To jak Spielberg, który siedział przy Zemście Sithów, czy George Lucas, który chciał skołować Lyncha do zrobienia właśnie Powrotu Jedi. Więc właśnie takie mówienie, że George Lucas, który no, interesował się wyścigami, przecież cały etap podracerów w Mrocznym Widmie to jest po prostu miłość George'a Lucasa do szybkich wyścigów. No, nie oszukujmy się. To jest no, ja się rysuję, no. Ludzie dużo narzekają właśnie na Mroczne Widmo, ale no jednak ta scenka wyścigów jest bardzo spoko. Poza oczywiście walką z Molem i muzyką Johna Williamsa, to nie ma podjazdu i no, zaszkalowanie Johna Williamsa to każdego znajdzie. Ale wracając, no i właśnie się ciągle pojawiało właśnie to taką niechęć Lucasa do polityki właśnie, w sensie do polityki republikanów, o, że tak to ujmę, przecież przy swoim THX filmie, tym właśnie takim jednym z pierwszych właśnie za czasów szkoły filmowej, no to była walka właśnie z takim autorytaryzmem. I George Lucas no jednak widział, co republikanie w jego czasach doprowadzali w Ameryce. I tutaj warto zaznaczyć, George Lucas wie tyle o polityce, ile niektórzy działacze młodzieżówek na Twitterze, gdzie biorą cały swój światopogląd i jest jedyny tak słuszny, bo o ile George Lucas na przykład nie lubi Ronalda Reagana, to jednak w amerykańskiej świadomości jest jednym z najbardziej uwielbianych prezydentów, takiej ogólnej amerykańskiej, nie internetowej banieczce, bo gdy sobie wyobrażamy jedzenie hot doga, właśnie latające ptaki, tu powiewającą flagę amerykańską, jeżdżenie na wyścigi NASCAR, to właśnie widzimy, czy właśnie zamiłowanie do broni, to widzimy tą Amerykę Reagana. I ona jest tak najbardziej, jeśli chodzi o właśnie takie nawiązania popkulturowe, widoczna.
I to nie znaczy, że Reagan był święty, oczywiście. Ale George Lucas bardzo go demonizował i demonizował też kilku innych polityków, o których właśnie też się dowiemy. Tutaj warto zaznaczyć, bo już tu przechodzimy do Nowej Nadziei, że no George Lucas też miał różnorakie pojęcie co do bojówek i nawiązania do Sojuszu Rebeliantów. I tutaj warto zaznaczyć, ja nie jestem ani po amerykanistyce, ani nie jestem politologiem, mam wykształcenie związane blisko politologii, a nie jestem politologiem, więc nie będę się wypowiadał na totalnie rzeczy, no, jakbym się miał na nich znać, bo się nie znam. Po prostu mówimy, co uważamy i co widzimy w materiałach gwiezdnowojennych, co jest w głowie Lucasa. Więc nie siedzimy tak totalnie, tylko widzimy, do czego Lucas nawiązywał. I tutaj właśnie przypomina się właśnie ten wywiad, który też widać można znaleźć na YouTubie Jamesa Camerona z George'em Lucasem, gdzie James Cameron mówi, że właśnie w Gwiezdnych Wojnach tymi dobrymi są rebelianci, którzy żywają wojny asymetrycznej przeciwko wysoce zorganizowanemu imperium. Myślę, że dziś nazywamy terrorystami. A George Lucas mówi właśnie, kiedy ja zrobiłem te Gwiezdne Wojny, byli Wietkongiem. Taki był cel. No, można dużo powiedzieć właśnie o funkcjonowaniu zimnej wojny, właśnie działaniu Związku Radzieckiego i Ameryki. No, Lucas tutaj wykorzystywał dużą właśnie nawiązanie do tych właśnie bojówek walczących właśnie ze złym amerykańskim imperializmem i to najbardziej chyba widać w Powrocie Jedi, gdy to jest najmniej subtelne nawiązanie, gdzie widzimy właśnie bitwę o Endor. Tak samo mamy w Imperium Kontratakuje, gdzie właśnie Lucas też się nawiązywał do właśnie tej rewolucji amerykańskiej, George Lucas, Irving Kershner, który był reżyserem i jednym z jego pomysłów było, ale Lucas też to zaaprobował i też nawiązywał właśnie do rewolucji amerykańskiej, gdzie imperialni, i to też chyba rozmawialiśmy przy okazji omawiania odcinków, właśnie, że imperialni oficerowie mają akcent brytyjski, a rebelianci mają właśnie akcent właśnie taki typowo amerykański. I to śmiesznie widać przy Nowej Nadziei też, trochę się cofnę, gdy Carrie Fisher nagle przeskakuje z amerykańskiego akcentu do brytyjskiego i to niby, że tak przedrzeźnia Tarkina, ale bodajże Carrie Fisher opowiadała w wywiadzie, że jak się stresuje, to czasem jest w stanie wchłonąć różne akcenty. I to się totalnie nie dziwi. No i właśnie mówiąc przy powrocie Jedi, to mamy tą bitwę Endor, ale jest też coś, gdzie mam właśnie starcie misiów z wielkim wyszkolonym imperium, co też nie jestem w stanie sobie wyobrazić, będąc fanem właśnie w latach 80. Czekasz jak pokonam tą imperium, jak sojusz się postawi w ogóle złemu totalitaryzmowi i widzi miśki. I są nagle fani jeszcze z dalszego pokolenia, którzy nadal mają ból o to. No ja już nie mogę tak narzekać, bo no Ewoki, ja już się urodziłem jak były już Ewoki, no, większość tutaj też słuchaczy pewnie też już były Ewoki, więc no takie narzekanie nie jest nam znane. Bardziej z takiego pokolenia przed, no to narzekanie na prequele i teraz narzekanie na sequele. A jeszcze w międzyczasie było narzekanie na Wojnę Klonów. I tutaj warto powiedzieć o pewnej postaci, o Palpatinie, o poczciwym, właśnie to też jest jedno z wizji Lucasa, zanim doszło do przedstawienia Palpatina w prequelach. I to jest przy omawianiu, właśnie przy tworzeniu Powrotu Jedi, że George Lucas opisywał Palpatina, cytując: Anakin Skywalker zaczął spotykać się z Imperatorem, w tym momencie nikt nie wiedział, że jest taki zły, ponieważ był wybranym oficjelem. I Lawrence Kasdan, jeden ze scenarzystów właśnie Imperium Kontratakuje, tworzył właśnie przy Powrocie Jedi i właśnie przy Indianie Jonesie, spytał się, czy był Jedi i George Lucas nie był politykiem, nazywał się Richard M. Nixon, obalił Senat, a w końcu przejął władzę i stał się imperialnym gościem i był naprawdę zły, ale udawał naprawdę miłego faceta. Wciągnął ojca Luka na ciemną stronę. Więc to też takie. W ogóle w jednej z wersji Nowej Nadziei scenariusza było pokazane, że imperator jest tak jakby ofiarą tych złych imperialnych, zanim doszło imperium, tych złych senatorów, którzy go tak osoczyli i Palpatine był tak jakby marionetką. Tylko mówimy to o wczesnej wersji Nowej Nadziei, a nie o tym, co się działo później, bo wbrew pozorom, gdzie ludzie dużo robią zarzutów, że Gwiezdne Wojny były bardzo spójne kiedyś, nie były i George Lucas ciągle zmieniał zdanie. Zmieniał nagle też zdanie w trakcie kręcenia, o czym też chyba rozmawialiśmy, ale nie czuję się jakoś tak zbytnio do tego przygotowany. No i przechodzimy do Mrocznego Widma. No to jeśli ktoś nie widzi tego, że złe korporacje tutaj w postaci Federacji Handlowej próbują wpłynąć jakoś na Senat,
No to trochę współczuję. To w ogóle ciężko mi to ująć, bo tu miałem rebus na prelekcji, ale właśnie skąd się wzięła postać Newta Gunraya, czyli właśnie wicekróla e, Federacji Handlowej. No to wziął się z dwóch imiononazwisk. No to najpierw Newt Gingrich, czyli właśnie jeden z przewodniczący właśnie Izby Wyższej w Senacie amerykańskim i Gunray Reagan. Bo George zauważył, gdy Ronald Reagan nacisnął mu trochę na oczy, wspominając właśnie o walce ze Związkiem Radzieckim, używając właśnie terminu Gwiezdne Wojny. I to mogło troszkę nadepnąć George'owi Lucasowi. Tutaj warto wspomnieć, kim w ogóle jest Newt Gingrich, bo dużo też powstało zarzutów, że Gwiezdne Wojny teraz nawiązują do współczesnych wydarzeń. No nie, bo do tej republikańskiej rewolucji, czyli do przejęcia właśnie Senatu przez Republikanów, doszło w 1994 roku i w 1994 czy tam 5 George Lucas zaczął pisać scenariusz do Mrocznego Widma. Więc George Lucas bardzo subtelnie próbował nawiązywać właśnie do czasu, znaczy do swoich współczesnych czasów i zobaczył, no bardzo nie lubił partii republikańskiej i pokazywał, że się tych wpływ korporacji, że politycy są właśnie ciśnięci przez korporacje do narzucania danych ustaw i tym bardziej, że republikanie wtedy, gdy byli u pełni władzy, próbowali przycisnąć Billa Clintona. I to widzimy też, George Lucas nawiązał do tego Gwiezdnych Wojen, bo właśnie Federacja Handlowa pokazała nieudolność kanclerza Valoruma. I tu Palpatine szepnął uszko Padme, Padme, żeby doszło do właśnie impeachmentu senatora Valoruma kanclerza Valoruma i wybranie nowego kanclerza u władzy. Więc jeśli ktoś wink wink nie widzi takich nawiązań, no to trochę słabo, ale to tak samo chodzi o jednego z senatorów Federacji Handlowej, który tam, gdy mamy właśnie scenę w Senacie w Mrocznym Widmie, to mówi sprzeciw, nie mamy dowodów, co robi Federacja Handlowa i on się nazywał Dot Lot. I Dot Lot to jest oczywiście nawiązanie do polityka Trenta Lotta, który właśnie był właśnie przewodniczącym ten właśnie większości, czyli tak jakby był głową republikanów w Senacie amerykańskim, który też właśnie za czasów przewodzenia Newta Gingricha w amerykańskiej Senacie. Więc halo. To nie są jakieś zbytnio takie nawiązania. Tutaj Trent Lott jako lider większości Stanów Zjednoczonych, właśnie Republikan i Newt Gingrich mogli przeforsowywać dużo właśnie takich ustaw, które są tutaj taka ciekawostka, powiązane właśnie z Heritage Foundation. A gdyby kogoś interesowało, to Heritage Foundation grzebie przy projekcie 2025 teraz, który jest tak jakby wizją Trumpa, gdzie Heritage Foundation uważa, że przy przejęciu władzy powinno się jak najszybciej po swoich ludzi, konserwatystów właśnie wsadzać do amerykańskich urzędów. Więc tak, to się trochę ciągnie, jakby kogoś to interesowało, to polecam poczytać, ja nie czuję się tak zobligowany, żeby rzucać różne teorie, po prostu mówię, do czego George Lucas nawiązywał. Więc tak samo mówimy przy opowieści właśnie przy filmie Ataku Klonów, gdzie mamy tą konfederację. To jest chyba najmniej subtelne nawiązanie i przewodniczy nim właśnie siwowłosy były Jedi, i ma na nazwisko Lee, aktor. To jeśli ktoś nie widzi nawiązania do generała Lee, do przywódcy i nie widzi w ogóle odseparowania się od rządu, właśnie separatyści, Konfederacja Niezależnych Sojuszów, tylko tutaj mamy Konfederację jako właśnie zebranie tych systemów, i korporacjoniści się odzywają. Przecież mamy tam klan bankowy, właśnie federację handlową, Unię technokratyczną. To George Lucas pokazywał, że jednak korporacje nie są takie fajne. Tym bardziej, że tutaj mogę powiedzieć przy zemście Sithów, gdy mamy okręt separatystów, który atakuje stolicę, nazywa się Niewidzialna Ręka i nie widzi nikt w tym nawiązania. I uwaga, nazwisko generała właśnie Niewidzialnej Ręki to jest taki zadający ból, raniący, bo Grievous to się nie wziął jakoś
To nie jest totalnie wymyślone jakieś słowo. Więc no, tak, niewidzialna ręka nawiązywała do tego. Gdyby ktoś szukał jakiejkolwiek polityki, to tak, George Lucas nie był tak subtelny, jak wszyscy myślą. Bo no teraz w Gwiezdnych Wojnach nie ma aż tak odważnej, w sensie nawiązań politycznych, bo gdyby na przykład George Lucas teraz robił sequele, to totalnie sobie nie wyobrażam, żeby nie powstała jakaś postać, która nawiązuje do Trumpa. Nie jestem w ogóle w stanie sobie wyobrazić, że George'a Lucasa by tego nie kusiło. Tym bardziej, że po właśnie skończeniu Zemsty Sithów George Lucas finansował kampanię Republikan. Czy też tworzył spoty i finansował je. I tu przychodzimy też tak jakby chronologicznie w uniwersum do całych wojen klonów i pojawia się postać Haliburtoni, kabinoańskiej senator, która forsowała właśnie stworzenie, dorobienia większej armii klonów i to w animacji. No i Haliburtoni, no to jest oczywiście nawiązanie do Haliburton, do tej właśnie firmy, która sobie, uwaga, byłym CEO Haliburton był Dick Cheney, którego George Lucas też bardzo nie lubi gdy właśnie doszło do właśnie wojny w Iraku, no to Halliburton miała bardzo lukratywne kontrakty przy właśnie wydobywaniu surowców i dochodziło do, no wiadomo, że chodziło o to forsowanie swoich. I w Ameryce były protesty. No, Dick Cheney nie cieszy się zbytnio miłością republikanów. Republikan w ludzi, jako wiceprezydent z ramienia Republikanów, bo to było za prezydentatury George'a Busha i też George Bush był mocno krytykowany za to. Także to się znikąd wzięło, bo jednak no, to wciągnięcie w ogóle państw, w tym właśnie Polski, do brania udziału w II wojnie w Zatoce, no to miało swoje konsekwencje, które też odczuwamy do dzisiaj. Więc i tutaj właśnie George Lucas bardzo dużo wyolbrzymia i strasznie demonizował tych republikanów i na przykład George'a Busha nazwał Vaderem, a Dicka Cheneya imperatorem. Więc no trochę to tak zabawnie wyglądało, no bo jednak aż takimi tyranami nie byli. Mieli oczywiście dużo za uszami, no jednak inwazja na Bliski Wschód, ale no George Lucas nie szczędził w słowach i no totalnie porównywał, tylko to już był 2009. Ale tak podsumował no, prezydenturę George'a Busha i właśnie gdy stanowisko obejmował właśnie Liczena jako wiceprezydenta. I tu też przechodzimy właśnie do Zemsty Sithów, gdzie książkowa wersja Zemsty Sithów jest jeszcze mniej subtelna niż filmowa wersja Zemsty Sithów, bo tutaj sobie pozwolę zacytować tekst Palpatina, gdy ogłaszał Imperium, się troszeczkę różni od wersji, którą ogłaszał Imperium w Zemście Sithów filmowym, bo mówi, jesteśmy imperium rządzonym przez większość, imperium pod władzą nowej konstytucji, imperium prawa, nie polityków, imperium oddanym sprawie budowy sprawiedliwego społeczeństwa, bezpiecznego i sprawiedliwego społeczeństwa. Jesteśmy imperium, które przetrwa 10 tysięcy lat. Jeśli ktoś w ostatnim zdaniu, jesteśmy imperium, które przetrwa 10 tysięcy lat, nie widzi pewnego polityka z wąsikiem austriackiego, który też wspominał o tysiącletnim pewnym państwie, to już nie wiem, czy się nie widzi tej polityki. Naprawdę, totalnie nie widzę. Tym Tutaj też warto poświęcić uwagę oryginalnej wersji Zemsty Sithów Stovera, angielskiej, gdzie przy właśnie ogłaszaniu stłumienia rebelii Jedi i ustawienia Imperium mówi, cytując, It is morning in the Republic. Morning in the Republic to jest tak się nazywała kampania prezydencka Reagana, spoty, Morning in America. Więc to też totalnie nie jest subtelne i to musiało jakoś przejść przez George'a Lucasa, a George Lucas nie miał aż takiego wpływu przy Zemście Sithów. Po prostu rzucał tam haseł, przy książkowej Zemście Sithów, rzucał haseł, bo był bardziej skupiony na filmie, dlatego też książkowa Zemsta Sithów troszkę się różni od filmowej Zemsty Sithów. Więc w ogóle polecam przeczytać, bo to jak już omawialiśmy chyba przy Zemście Sithów nagrywaliśmy odcinek, to zawsze polecam tą książkę. Jeśli ktoś ma przeczytać z legend, to nie trylogię Frauna, w sensie, bo to są 3 książki. Gdyby ktoś powiedział jedną książkę z legend, no to Zemstę Sithów Stovera. Więc no mówimy, Morning in the Republic, Morning in America to totalnie nie jest subtelne. Tak samo, gdy Anakin mówi, jeśli nie jesteś ze mną, jesteś przeciwko mnie,
to ludzie też mówią, że to nawiązanie do tego, owego. Nie, to jest nawiązanie do George'a Busha i to wszyscy zauważyli, że jeśli nie jesteście z nami, to jesteście przeciwko nam. I to polecam ustawić sobie w Google rok 2005 i recenzję przy Zemsty Sithów. Tam jest dużo właśnie takich konserwatywnych publicystów, którzy mają troszeczkę ból o to, że George Lucas nie jest bardzo subtelny w tym, co opowiada. No i na przykład w New York Timesu powiedział, że Obi-Wan właśnie tak bardzo ładnie odpowiedział, gdzie może to wykorzystywać właśnie w kampanii prezydenckiej, że tylko Sithowie wierzą w absoluty. Znaczy, to u nas to tylko Sith może powiedzieć w ten sposób po polsku. Więc to mówię, to nie jest totalnie subtelne i George Lucas mocno walił w republikanów. Oczywiście w demokratów też, bo widzimy w Mrocznym Widmie, gdy przychodzi kwestia niewolnictwa, gdy Qui-Gon właśnie rozmawia w domu Anakina już mi mówi, że Republikę to nie obchodzi, to George Lucas też uważa, że demokraci nie robią za dużo. Że są troszeczkę tacy wątli, tacy, o nie chce mi się za bardzo, no ale mówię, to jest głowa George'a, to co jest w głowie George'a Lucasa. Tu właśnie w prezentacji miałem, jak George Lucas odbiera e, medal bodajże od właśnie George'a Busha i to widać to piękne takie zdjęcie. To muszę podesłać. Możemy, chyba nie wiem, czy możemy to dać na miniaturkę, ale ten uśmiechnięty George Lucas, w cudzysłowie uśmiechnięty, rzucając ironią, stojący przy George'u Bushu i jest nawet film z tego, jak odbiera właśnie to odznaczenie i jest to widać, że się bardzo lubią panowie. To jest w ogóle coś niesamowitego. Tak samo, cofając się trochę, mówimy o tej słynnej Starej Republice, czyli o grze KOTOR, Knights of the Old Republic. Tutaj, no nie będę tak dużo nerdził, ale to też jest wspomnienie właśnie, że korporacja najeżdża na Tatooine i dochodzi do właśnie katastrof ekologicznych, bo zaczepia nas jeden Duros, gdy jesteśmy na misji na Tatooine, że właśnie ta korporacja czerka robi złe rzeczy. Tak samo na Kashyyyku, gdzie dochodzi do właśnie zniewolenia łukich i wykorzystywania ich i podbicie planety i wydobywanie z niej surowców z tej planety, to też jest poruszane. Polityka jest w każdym elemencie Gwiezdnych Wojen i nie jestem sobie w stanie wyobrazić, gdyby w ogóle nie była politycznych Gwiezdnych Wojen, byłyby totalnie nudne. I w ogóle to też jest ciekawe, badając właśnie te nawiązania do polityki w Gwiezdnych Wojnach, co się działo w danym czasie, no bo jednak mamy e, prequele, gdzie właśnie jest nawiązywanie do tej administracji Busha, do wpływaniu korporacji, czy do właśnie narodzeniu, czy do nawiązywaniu do Niemiec z lat 20., 30. Więc czy cofamy się do oryginalnej trylogii, gdzie mamy wojnę w Wietnamie. Więc ciekawie się patrzy, jak dany produkt Gwiezdnych Wojen powstawał i co było chodliwym tematem. Tutaj też warto wspomnieć książkę Poza Galaktykę z Timothy'ego Zahna, gdzie opowiada właśnie o Fraunie i uwielbiam po prostu ten cytat, no bo Timothy Zahn, wiadomo, będzie klepał Zachód za to, co zrobił na Bliskim Wschodzie. I cała książka właśnie Poza Galaktykę też, znaczy nie cała, ale też porusza temat tej moralności ataku uprzedzającego. Tutaj cytując właśnie Timothy'ego Zahna, filozofując przez chwilę, jedną z mocnych stron science fiction w ogóle jest zdolność do radzenia sobie ze złożonymi kwestiami realnego świata bez uderzania w gorąco przycisk tej hot buttons, więc ciężko to tak przetłumaczyć na nasze, które w przeciwnym razie mogłyby zaciemnić sprawę. Poza Galaktykę jest doskonałym przykładem, gdzie Fraun i inni zmagają się z moralnością uderzeń wyprzedzających, szczególnie przeciwko komuś, kto żeruje na bezbronnych. Starałem się przedstawić uzasadnione argumenty dla obu stron, pozwalając czytelnikom samodzielnie ocenić te kwestie i nie zmuszając ich w żadnym kierunku. Chodzi o to, że używając Frauna i Gwiezdnych Wojen, mogłem omówić te kwestie bez przywoływania słowa Irak i całego spektrum emocji, jakie ono wywołuje. No, to nie jest subtelne. Jeśli sam autor wprost mówi, że książka Poza Galaktyką z Fraunem jest poruszaniem też tematu inwazji Ameryki na Bliski Wschód, bez właśnie używania słowa Irak, to nie jest totalnie subtelne. Dochodzi w ogóle do tam ataku, bo jest taka z legend, taka rasa Wagari, albo Wagri się nazywali, już nie pamiętam zbytnio. I oni właśnie byli zagrożeniem właśnie dla dynastii Chisów. Jeszcze zanim mówimy o Yuuzhan Vongach, to mówimy właśnie o tej drugiej rasie. I właśnie Chisowie mieli taką politykę, że oni się tylko bronili.
i nie mogli zaatakować. I Fraunowi się za to oberwało mocno. I tutaj też, mówiąc dalej, możemy też opowiedzieć o Andorze. I to już przechodzimy do czasów postlukasowych, no bo jaka jest w ogóle frajda opisywania, że niby jest polityka w sequelach. Polityki w sequelach nie ma zbytnio, no chyba, że mówimy o bardzo subtelnym przemówieniu Haxa, które wcale nie wygląda jak no, zebranie się pewnych sympatyków niemieckiej partii w latach 30., czy gdy Rose, Tico i Finn omawiają, że bogaci się bogacą w ostatnim Jedi na kantonicy, to nie jest zbytnia polityka. Znaczy, to jest bardzo mało jak na Gwiezdne Wojny. Jeśli ktoś bardzo chce poczytać sobie o polityce, to polecam książkę, w kanonie Więzy Krwi, gdzie cała galaktyka dowiaduje się, kto był ojcem Lei. I tam też są takie podziały frakcje w Senacie, to bardzo, bardzo polecam. A jeśli ktoś chce przeczytać o polityce, która jest w internecie uznawana za politykę, gdzie zobaczy kobiety i osoby innej orientacji. I to polecam przeczytać Wielką Republikę, w ogóle okres Wielkiej Republiki, komiksu książki, bo tam się dużo rzeczy dzieje, które są bardziej progresywne niż Gwiezdne Wojny są, tak samo jak komiksy z Dr. Afrom są bardziej progresywne niż Gwiezdne Wojny. Ale to są dobre historie. Dlatego warto sobie zadać pytanie, dlaczego niektóre osoby czy kanały, które krzyczą na YouTubie o upolitycznianiu Gwiezdnych Wojen, ale nie tylko, w ogóle w social mediach, dlaczego nie robią recenzji książek, komiksów z Gwiezdnych Wojen i nie opowiadają o takich rzeczach, gdzie tam jest dużo więcej polityki, dużo więcej takich tematów poruszanych i gdzie jest ta polityka. No nie, no najlepiej pokrzyczeć sobie, bo na przykład jest pani wiceadmirał z kolorowymi włosami, to jest szczyt polityki. No ups, nie jest. I nie oszukujmy się, twórcy też próbują tak jakby swoją też swoje poglądy wcisnął w Gwiezdne Wojny. No to widzimy przy George'u Lucasie, jak opowiadałem. I każdy twórca to robi. Tylko pamiętajmy, że Lucasfilm jest korporacją, zależy im, żeby zarobić i no nie można pojechać mocno po bandzie w żadnej ze stron. To się oberwało Chuckowi Wendigowi, autorowi właśnie trylogii książek Koniec i Początek, który był bardzo ostry na Twitterze i dokończyłem z nim współpracę. Miał w planach miniserię komiksów z Vaderem i jakąś niezapowiedzianą książkę, po prostu go wyrzucono, bo miał bardzo ostre poglądy. Obecnie, bo to było kilka lat temu, obecnie za to, co by powiedział, by w ogóle nie zwolniono, ale no w tamtych czasach był troszeczkę za ostry. No i tutaj wracając do Andora, to Fiona Shaw mówi właśnie, że Tony Gilroy właśnie napisał świetne, obrzydliwe spojrzenie na świat Trumpa. Nasz świat eksploduje teraz w różnych miejscach, prawa ludzi znikają, a Andor to odzwierciedla. W serialu Imperium przejmuje władzę i wydaje się, że to samo dzieje się w rzeczywistości. To nie jest zbytnio subtelne i Andorowi się oberwało. Jeśli ktoś mówi, że nie, Andor w ogóle był ciepło przyjęty, nie. Jest była duża też drama, że właśnie dochodzi upolitycznienia Gwiezdnych Wojen, nawiązywaniu do Trumpa. No, współczuję trochę, bo Gwiezdne Wojny zawsze miały dany skręt polityczny. No nie oszukujmy się, Gwiezdne Wojny były bardziej w lewo, no jednak te walki z korporacjami, ucisk, walka z niewolnictwem, walki o prawa, jednak duży udział kobiet w sojuszu, większy udział kobiet w sojuszu rebeliantów niż w Imperium. Nasi w Imperium teraz się pojawiają. To jedna z takich ciekawszych postaci jest Rey Sloane, która się pojawia w książkach, w grach, w komiksach, no i czy Dedra Miro, którą widzimy właśnie w Andorze. To jest po prostu świetną postacią i ludzie nasi kibicowali, bo jej kobieta i sama właśnie aktorka wspominała, że tak, dobrze napisana kobieta, ale lepiej jej nie kibicować, bo jednak jest faszystką. I to widzimy przy właśnie scenie przesłuchania, w cudzysłowie, bo to było po prostu ostre tortury mix. Gdy zaczyna, no, przedstawia doktorka, który będzie ją torturował, no i po prostu przyjmuje właśnie na całym Ferix władzę jako przedstawicielka właśnie Biura Bezpieczeństwa Imperium. I zaczyna badać całą tą sprawę nad sektorem, całą akcję, do której doprowadził niechcący Cassian, czyli zastrzeleniu jednego właśnie z prywatnej takiej policji w domu publicznym, tak to nazwijmy, bo to był dom publiczny, nikt tego, no, ma brzydsze słowo, ale tak to w Pandorze to pokazali, no to też był właśnie temat dojrzalszy. Tak samo sama siedziba Biura Bezpieczeństwa Imperium jest, czy przypomina, to też jest słabe słowo, to po prostu wygląda jak ten kompleks pamięci ludobójstwa Ormian, który jest.
jest no prawie 1 do 1 przeniesiony. Tutaj to polecam teraz sprawdzić. Sprawdźcie sobie, wpiszcie, jak macie teraz przy sobie telefony, albo zobaczcie sobie w internecie, no to nie jest zbytnio subtelne i to też właśnie tak przypomina Kaliber, znaczy no, gdzie porównywać fikcyjny świat do ludobójstwa Ormian, ale no, Gwiezdne Wojny wzorowały się na takim właśnie brutalizmie, a ten pomnik jest bardzo taki brutalistyczny i bardzo, bardzo upamiętnia. To bodajże był znany też z tego i ludzie się o nim dowiedzieli, gdy chyba Kardashianki wtedy były, bo miały właśnie ormiańskie korzenie. No i ten budynek sam w sobie jest, no jest nawiązanie, to żeby przypominało. Oczywiście nie takim wprost, no bo gdzie porównujemy, no, tak mówiłem, gdzie porównujemy to, co się dzieje w wymyślonym świecie, a ciągle zapominamy, do czego jest zdolny człowiek w naszym. I no, co popełniał. I no jednak warto pamiętać o historii. To jest takie powiedzenie, że warto pamiętać o historii, żeby jej nie powtórzyć. A patrząc na to, co się dzieje, robimy znowu powtórkę XX wieku. Już jesteśmy po właśnie globalnej pandemii, już jesteśmy po kryzysie. Teraz czekają nas gorsze rzeczy podobnie. Jeśli będziemy cosplayować oczywiście lata właśnie XX wiek. No teraz jesteśmy w latach 20, więc troszeczkę przyspieszyło, bo teoretycznie to, co się dzieje, to lata 30. No i Gwiezdne Wojny też próbują do tego nawiązać, że jednak nie warto kibicować faszystom, jak imperium. Znaczy ja rozumiem, jeśli ktoś się, to są cosplayerzy z 501, ich powiedzenie jest bad guys doing good, gdzie ludzie no, przebrani za szturmowców, za oficerów, za Vadera, no chodzą do szpitali, robią te zbiórki, pomagają. To tak, jest spoko, no tak samo, że no ten design Imperium, no ja nie będę nazywał nikogoś faszystą, bo lubi TIE Fightera albo strój Death Trooperów. To jest jednak różnica. Gorzej jak jest, no spoko ideologia, że Imperium, to co robi Imperium jest, no tym bardziej, że dużo no też to nazywam troszkę przegięciem, ale w Gwiezdnych Wojnach dużo też pojawia się słowo Holokaust. Tylko w sensie, jeśli dochodzi do jakiejś eksterminacji, to bodajże w komiksach tych starych Marvela za 70. było i właśnie było to słowo na H, więc to jest trochę przejechanie po bandzie, ale tak samo Imperium odpowiadało za eksterminację Geonosian, co pojawia się też w Rebeliantach, pojawia się w komiksie Darth Vader. Jest to wspomniane, że Imperium potrzebowało Geonosian przy Gwieździe Śmierci, już się nie przydali, no to za dużo wiedzieli, to trzeba było się ich pozbyć. To tak w skrócie, bo to były totalnie wybrane rzeczy. To sprawię, troszeczkę tu się wydłużyłem, bo mam więcej czasu, ale to są takie totalne podstawy. Gdyby grzebać w każdym komiksie i książce Gwiezdnych Wojen, w każdej grze, to o tym by się dało książkę napisać. I są książki. Są książki, różne analizy, są różne artykuły. No i są ludzie bardziej wykształceni ode mnie, którzy mają no, właśnie wykształcenie politologiczne, którym łatwiej jest znaleźć takie nawiązanie do współczesnego świata. Tym bardziej, że no, jak mówiłem, poglądy George'a Lucasa nie odzwierciedlają w 100% tego. Jednak to demonizowanie republikanów, no przecież chyba wszyscy daliby, nie powiem co, żeby polityka była taka jak kiedyś, w sensie, gdy ludzie sobie po debatach podawali rękę. No jednak popatrzmy sobie na debaty demokratów i republikan kiedyś, a popatrzmy sobie na debaty republikan i demokratów teraz. To no, lepiej się cieszyć z tego, co mieliśmy. To zawsze jest tak, że jak coś znika, to narzekamy i no, zawsze mogło być gorzej. No i w sumie zaczyna się, bo jednak, no nie oszukujmy się, jest ogromna polaryzacja i wciągnięcie Gwiezdnych Wojen na tą taką wojnę kulturową i czepianie się, bo to jest jakieś upolitycznianie. No ciężko upolitycznić jeszcze bardziej Gwiezdne Wojny. Skoro polityka w Gwiezdnych Wojnach była od samego początku, od kiedy George Lucas nie dostał zrobienia filmowej wersji Flasha Gordona i postanowił zrobić własne science fiction. To tak, od tego czasu była polityka w Gwiezdnych Wojnach. To tak w skrócie. Czyli rozumiemy, że to już jest koniec twojego wykładu, który skróciłeś tak do Znaczy telegraficznie. się, tak, to tylko właśnie tak wybrałem przykłady i troszeczkę rozszerzyłem, bo tam na samej prelekcji troszeczkę się rozpaplałem na inne tematy, a tutaj starałem się właśnie skondensować i opowiedzieć właśnie też o innych elementach. No tak jak mówiłem, tego można wybierać w nieskończoność, ale raz, kto by tego słuchał, bo jednak
No są tacy Bo jednak podobno. też mamy ograniczony czas, a z drugiej, no po co się też zbytnio zagłębiać, bo to by było trochę przynudzanie, jednak takie mniej subtelne nawiązania łatwiej znaleźć niż doszukiwać się e, innych nazw polityków, innych nazw korporacji, no to jednak jest. No, mi to od razu się skojarzyło, jak mówiłeś o korporacjach i Bushowie nagle się pojawili, to Prescott Bush, pan korporacjonizmu, faszyzmu, kibic Adolfa podobno, więc no, to tutaj ta rodzina ma mocne konotacje, ale to jest akurat moje zboczenie, żeby się tego doszukiwać. Pszczelarzu, czy ty masz jakieś pytanie jeszcze co do tego wykładu? Nie, ja nie. Wiem, polityczne, nudne gadanie. Nie? Właśnie nie, był zainteresowany, to Tak widziałem. jak Obi-Wan powiedział, że jestem tym, co obiecałem zniszczyć. Ja powiedziałem sobie, że nigdy nie będę żadnym wykładowcą, nauczycielem, ale jak widziałem, że się złapałem wtedy na prelekcji, zacząłem gadać jakiś wykładowca i tu też, to jest niesamowicie śmieszne. Nie no, to ci ja widziałem, pszczelarz był zainteresowany, ja też i z szacunku do tego wykładu nie będę rozmydlał i rozmywał właśnie pytaniami, swoim się wymądrzaniem, też dlatego nie chcieliśmy wchodzić w zdanie, byliśmy tu słuchaczami i ja ze swojej strony bardzo dziękuję za to, że no ciekawych rzeczy się dowiedziałem o tym pszczelarzu. Właśnie No, mówię, ja no też. nie czuję się tak wziąłem totalne podstawy, żeby nie pojawił się żaden wielcy politolodzy i mnie poprawiali, bo mówiłem, no nie jestem po amerykanistyce i na pewno da się znaleźć mnóstwo innych rzeczy, do których George Lucas nawiązywał. Tu przy okazji to warto polecić też bardzo mało subtelną książkę, właśnie The Rise and Fall of the Galactic Empire doktora Kempszala, gdzie jest właśnie opisane in-universe, jak wyglądał system właśnie Imperium, jak wyglądało później tworzenie się właśnie najwyższego porządku. To też ma bardzo mało subtelne, no bo powstanie, upadek, wiadomo jakiego państwa i okładka jest też podobna, tylko tam był wiatraczek w oryginalnym, a w Gwiezdnowojennej wersji mamy rozpadający się symbol Imperium. Więc to Gwiezdne Wojny nie są subtelne, tylko no mówię, byliśmy młodsi, nie interesowaliśmy się tym. Gdybyśmy byli starsi w czasach, gdy wchodziły wcześniej Gwiezdne Wojny, to byśmy to łatwo zauważali. Tylko teraz przychodzą wielcy znawcy i mówią, tu jest polityka, w Gwiezdnych Wojnach nie było nigdy polityki. No to trochę się łapie za głowę. Lepiej, że kończymy słowami, że nie są Gwiezdne Wojny subtelne niż tym, co było jeszcze 3 minuty temu, czyli że podążamy ścieżką ubiegłego wieku. Więc ja bym proponował, żeby faktycznie nie oszukiwać tych, którzy chcieli zostać, posłuchać Twojego wykładu. Skończmy dzisiaj, zostawmy może lekki niedosyt. Następnym razem wrócimy do seriali, filmów i uniwersum. No, mi pasuje. No to się żegnaj. No, papa, do zobaczenia, do usłyszenia i miłego dnia. To cześć wszystkim, dziękuję, że chciało wam się słuchać. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, bo wiem, że jesteście, wiem, że istniejecie teraz. A ja pozdrawiam i zachęcam do subskrybowania kanału, gdziekolwiek tego słuchacie. Kto wie, może inne wykłady się tu pojawią. Miłego dnia.